podzielę się z Tobą historią, która, mam nadzieję, pomoże Ci i Cię poruszy, ponieważ nie ma czegoś takiego jak zbieg okoliczności. A jeśli nadal słuchasz mojego głosu, to dlatego, że w jakiś magiczny sposób moje doświadczenia mogą być też Twoimi. Powiem Ci, jak uwolnić się od przeszłości i zamienić zwykłe życie w niezwykłą przygodę. A wszystko to dzięki Ho'oponopono, prastarej hawajskiej modlitwie rozwiązującej problemy. Ho znaczy przyczyna, czynienie porządku, a Ponopono to doskonałość i równowaga. Ho'oponopono jest praktyką pojednania i przebaczenia, a miłość zaczyna się od przebaczenia. Nie wiem, w którym dokładnie momencie wszystko zaczęło się kruszyć. Może wtedy, gdy znów obudziłam się ze ściśniętym sercem i niepokojem, a jakiś głos szeptał: to nie jest Twoje miejsce. To nie jest Twoje miejsce. To nie jest Twoje miejsce. A może wtedy, gdy przestałam wierzyć, że coś jeszcze może się zmienić. Albo wtedy, gdy zobaczyłam, że wszyscy wokół wydawali się wieść normalne życie, podczas gdy ja czułam niedosyt. Chciałam czegoś więcej. Na pozór w moim życiu było wszystko tak, jak należy. Dobrze płatna praca, związek, przyjaciele, znajomi, rodzina bliższa i dalsza, podróże, zakupy, po prostu codzienność. Czego Ty jeszcze chcesz? Czego Ty jeszcze chcesz? Czego Ty jeszcze chcesz? To pytanie odbijało się pustym echem, a ja tak naprawdę nie umiałam odpowiedzieć. Ale w środku było pusto. Czułam pustkę. Jakby ktoś wyłączył światło, a ja udawałam, że nadal widzę. I wtedy pojawiła się ona. Przeszłość, iluzorycznie idealna. Zaczęłam rozpadać się w ciszy. Bez krzyku, bez dramatu.
Wspomnienia napływały niczym fale Atlantyku, zagarniając mnie po kawałku, jakbym była plażą. Z każdym dniem było mnie mniej i już nie mogłam ignorować jej obecności. Bo przeszłość nie znika, kiedy ją chowamy. Ona czeka. Cierpliwa, wierna, gotowa, by w końcu zostać usłyszaną. Ale dlaczego przeszłość chce zostać usłyszaną? Bo niesie w sobie to, co zostało pominięte. Ból, który nie miał głosu. Słowa, których nie wypowiedzieliśmy. Uczucia, które zostały zepchnięte do cienia. Chcę zostać usłyszaną nie po to, by nas zranić na nowo, ale po to, by nas uwolnić. Byśmy przestali uciekać i zaczęli naprawdę żyć. Bo to, co nie zostało uznane, wciąż woła. W snach, w ciele, w relacjach i w powracających schematach. Przeszłość nie domaga się zemsty. Pragnie jedynie obecności. Cichego widzę Cię. Słyszę Cię. Już nie musisz krzyczeć. I wtedy może odejść z wdzięcznością, a nie z ciężarem. Nadal jednak zakładałam uśmiech na twarz, choć czułam, że to wszystko było nieprawdziwe. Coś we mnie krzyczało: zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się, oddychaj, oddychaj, poczuj wreszcie siebie. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, co
tak naprawdę potrzebuję uzdrowić i uwolnić. Prawie co noc budziłam się przerażona, nie wiedząc, co się dzieje. Nigdy wcześniej nie miałam problemów ze snem. Byłam zdezorientowana. Coś przejęło kontrolę nad moim życiem. Przeszłość. Przeszłość i wspomnienia. Instynktownie zaczęłam pisać. Co rano o wschodzie słońca zasiadałam na balkonie z laptopem po to, żeby przelać na papier moje myśli i emocje. Jakiś głos naglił mnie do tego i nie pozwalał skupić się na niczym innym. Nie wiedziałam jeszcze, że to moja dusza przemawia przez słowa inspiracji, że każde zdanie, które pisałam, było aktem pamiętania i rozpoznania. Pisząc, zaczęłam widzieć siebie. Te poranki na balkonie stały się moją codziennością. Każda myśl zamieniona w słowo była jak lustro dla tej części mnie, która nie potrafiła jeszcze mówić wprost. Dla tej części mnie, która zamiast krzyczeć, tworzyła symbole. Zamiast analizować, opowiadała i inspirowała. I w tych słowach zaczęłam słyszeć siebie. Czasem samo pisanie przestało mi wystarczać. Historie, które wypływały spod moich palców, inspirowane wspomnieniami, były udaną próbą oswojenia tego, co
we mnie zostało poruszone. Mimo to przeszłość stała się zbyt nachalna. Jakby już nie chciała być tylko opowiedziana. Chciała być przeżyta na nowo, zobaczona i przyjęta. Zaczęłam czuć, że pod słowami kryje się coś więcej. Coś, co próbowałam zakryć przez lata. Jakieś wewnętrzne pęknięcie, którego nie potrafiłam nazwać, ale które nie pozwalało mi iść dalej. I wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Odkryłam to, co kiedyś wyparłam. Prawdę, którą zamknęłam głęboko w sobie, bo była zbyt bolesna, zbyt niewygodna. Przez lata udawałam, że jej nie ma, ale ona pamiętała o mnie i wróciła. Wiedziałam już, że nie poradzę sobie z tym sama, że potrzebuję czegoś więcej niż słów przelanych na papier. Moje książki stały się preludium do czegoś większego. Czegoś, co nie tylko miało mnie ukoić, ale także uzdrowić u samych korzeni. Czułam, że potrzebuję potężnego narzędzia. Nie po to, by kontrolować, ale po to, by puścić. I wtedy niczym bumerang wróciło do mnie Ho'oponopono. Tak. Ho'oponopono, o którym pisałam w mojej pierwszej książce Podróż w głąb siebie. Tej samej, którą stworzyłam o wschodzie słońca na balkonie. Praktyka, którą znałam w teorii, ale na którą nie byłam wcześniej gotowa. Jak już wiesz, nie ma przypadków. Wszystko przychodzi we właściwym czasie. Potrzebujesz tylko zaufać. Ho'oponopono nie działa powierzchownie. Ono sięga głęboko, tam, gdzie boli, ale i tam, gdzie można naprawdę przebaczyć. Nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie.
miłość zaczyna się od przebaczenia. To nie był przypadek. To było wołanie mojej duszy. Wróć do początku. Wróć do siebie. Wróciłam. Nie do książek, nie do teorii, ale do praktyki, która mówiła językiem duszy, mojej duszy. Na początku czułam się niepewnie. Szeptałam słowa tak, jakby nie były jeszcze moje. Nie wiedziałam, do kogo mówię. Czy do siebie sprzed lat? Czy do moich wspomnień? Czy może do tej części mnie, która nadal cierpiała w ciszy? Powtarzałam te 4 zdania z drżącym głosem, z oporem, z niedowierzaniem. Ale coś we mnie wiedziało, że właśnie tu zaczyna się uzdrowienie. Nie w zrozumieniu, ale w poddaniu. W pozwoleniu, by stare odeszło, bez walki, bez analizowania, bez warunków. Na początku czułam, jakby nic się nie działo. Cisza. Ale ta cisza była inna niż wcześniej. To była cisza oczyszczenia. I jakby w środku mnie coś się porządkowało. Jakby moje wewnętrzne dziecko, to zapomniane i porzucone, po raz pierwszy od dawna czuło się zauważone. Zaczęłam mówić do tej dziewczynki. Nie jako dorosła kobieta, która wie lepiej, ale jako ta, która wreszcie ma odwagę słuchać. I wtedy coś się przełamało. Nie nagle, nie spektakularnie, subtelnie i prawdziwie. Zaczęłam odczuwać miękkość,
Jakby lód, który trzymał mnie w miejscu, powoli topniał. Nie wiedziałam jeszcze, dokąd mnie to zaprowadzi. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam się bezpieczna. Poczułam, że wracam do domu. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Przepraszam. Nie wiedziałam, że tam jesteś. Dziękuję, że przetrwałaś. Kocham Cię. Poczułam, że to wszystko, czego potrzebuje ta mała dziewczynka. Nie chce niczego naprawiać. Ona chce być widziana. Chce poczuć, że znów ma dom. Że to Ty jesteś tym domem. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. 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 Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię.
Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Myślałam, że to już koniec. Że skoro zaczęłam mówić przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię, to wszystko się uspokoi jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale wtedy przyszła Kalima. Z początku nie wiesz, co to jest. Czujesz tylko ciężar. Jakby coś przygniotło ci serce. Później pojawiają się obrazy. Słowa, których nikt nie wypowiedział. Twarze, które próbowałaś zapomnieć. A może zapomniałaś? Ból, który został zamieniony w ciszę. Proces oczyszczenia z Ho'oponopono nie zawsze jest spokojny. Jest jak burza z Sahary. Kalima. Wszystko wraca. Nie po to, żeby cię skrzywdzić, ale po to, by wreszcie mogło zostać uznane, zobaczone i puszczone. Nie uciekasz, nie odwracasz się. Idziesz dalej przez wewnętrzną Kalimę, bo czujesz, że za nią jest coś więcej. Coś, czego jeszcze nie znasz. Ale to coś jest Twoje. I wtedy zaczynasz rozumieć. To, co wróciło, nigdy Cię nie niszczyło. Ty po prostu bałaś się to poczuć. Teraz już wiesz. Kalima jest tylko przejściem, a Ty jesteś przestrzenią, naczyniem, w którym wszystko może się oczyścić i wrócić do światła.
Z miłością i szacunkiem zwracam się do mojego ciała. Dziękuję Ci, że nosisz w sobie wszystko to, co było i co może już odejść. Uwalniam moje ciało od rodzinnych sekretów. Dziękuję im za to, że były częścią naszej historii. Z miłością pozwalam im zostać w przeszłości. Uwalniam moje ciało od rozczarowań kobiet w mojej rodzinie. Niech ich ból zostanie ukochany i odłożony. Niech odejdzie. Uwalniam moje ciało od upokorzeń, jakich doświadczyły kobiety od mężczyzn. Przyjmuję z czułością ich doświadczenie i pozwalam je puścić. Uwalniam moje ciało od smutku tych, którzy nie zostali opłakani. Niech ich dusze zaznają pokoju. Niech mój smutek przestanie być ich nośnikiem. Uwalniam moje ciało od wszelkich nadużyć władzy. Niech kontrola, lęk i przemoc pozostaną w przeszłości. Dziękuję, kocham, wybaczam, uwalniam. Uwalniam moje ciało od lęku moich przodków przed brakiem. Jestem bezpieczna. Obfitość jest moją naturą. Uwalniam moje ciało od strachu przed niestabilnością. Ugruntowuję się w chwili obecnej. Tu jest mój dom. Uwalniam moje ciało od frustracji moich przodków. Nie jestem zobowiązana, by nieść ich ciężar. Dziękuję im i idę dalej lekko. Uwalniam moje ciało od bólu wyrwania z korzeni. Wracam do siebie. Znajduję nowe, zdrowe korzenie w miłości. Wybaczam, dziękuję, kocham, uwalniam. Jestem wolna. Moje ciało oddycha nową przestrzenią. Ten kamień, który trzymam w dłoni, był kiedyś ogniem. Wybuchał, parzył i niszczył. Dziś jest cichy, wytrzymały, porowaty, czarny. Tak jak moja historia, która nauczyła się być spokojem. Ho'oponopono to droga od ognia do ciszy, od bólu do miłości, od winy do przebaczenia. Czy jeszcze się spotkamy?
Na pewno zaczniesz obserwować zmiany w swoim życiu. Choć może jeszcze nie wiesz, że ta historia zasiała w tobie nasiona. Nasiona pamięci, nadziei i miłości, które wykiełkuje dokładnie wtedy, gdy będziesz tego najbardziej potrzebować. Nie pozwoli Ci już zboczyć z drogi raz obranej, z drogi powrotu do siebie. Przyszłaś, aby dokonać wielkich rzeczy. Potrzebujesz tylko uwolnić przeszłość, przebaczyć i otworzyć się na miłość. Zamknij oczy. Oddychaj życiem. Zaufaj swojemu sercu. Poczuj, że to, o czym marzysz, jest możliwe. I spraw, by się spełniło. Zaczęłam obserwować zmiany. Nie były spektakularne, ale prawdziwe. Przeszłość stawała się mniej wyraźna. Jak stary sen, który powoli traci kolory. To, co kiedyś bolało, teraz było wspomnieniem, nie ciężarem. W moim sercu zrobiło się ciszej, lżej. Jakby życie znów zaczynało śpiewać swój cichy, pierwotny śpiew, a ja wreszcie mogłam go usłyszeć. Przebaczenie jest procesem. A miłość zaczyna się od przebaczenia. Kocham Cię.